Młody chłopaku, ten odcinek jest przeznaczony dla Ciebie, bo dzisiaj chcę Ci pokazać, jak się ogolić maszynką na żyletki. Dzień dobry, ja mam na imię Robert, witam Cię na moim skromnym kanale. Młody chłopaku, masz już swoje lata, zarost Ci rośnie, golisz się, ale dlaczego golisz się tym? Dlaczego masz wrażenie, że jesteś dogolony? Ponieważ w mojej ocenie to jest namiastka prawdziwego narzędzia do golenia. To jest na szybko. Narzędzie do golenia, które chcę Ci pokazać, maszynkę do golenia, to jest dzisiaj będzie na przykład maszynka Rockwell, prezentowana na kanale Constructor Way. Odsyłam. Opis znajdziecie, link znajdziecie w opisie. Maszynka wygląda mianowicie tak. Instrukcja obsługi. Kto czyta instrukcję? Ja nie czytam. Tutaj macie maszynkę do golenia na żyletki. I teraz sobie porównajcie z tym czymś. Tym do tej pory się goliliście, a możecie się golić takim narzędziem, które może posłużyć Wam wiele lat. Tym ogolicie się kilka razy i kosz. A to może Wam służyć wiele lat. Ogolicie się tym dokładniej, skuteczniej, być może szybciej po nabraniu wprawy. Ta akurat maszynka składa się z więcej niż 3 części, bo ma jeszcze dodatkowe płytki. Maszynka do golenia najbardziej tradycyjna to są takie 3 części. Czapka, grzebień, rączka. Nie ma tutaj nic skomplikowanego. W tej maszynce określone płytki odpowiadają za stopień jakby agresywności. Darujmy sobie, tutaj jest założona już jakaś płytka. Do golenia maszynką na żyletki używamy żyletek. Jak sama nazwa wskazuje, żyletka wygląda tak. To jest cienka blaszka, cienki pasek metalu. Owinięta jest zazwyczaj w papierek, a w papierku jest pergamin, w którym jest właśnie ta żyletka. Spójrzcie, łapiemy żyletkę sobie płasko, nic się tutaj nam złego nie wydarzy. Papierek na bok. I teraz tak, żeby załadować żyletkę do maszynki, sobie chwytamy za czapkę, rozkręcamy gwint wewnętrzny, gwint zewnętrzny, który znajduje się w czapce. Widzicie? Tu są takie bolce, które ustalają żyletkę, żeby ona się nam nie chwiała. Czapka. Zakładamy żyletkę. Spójrzcie. Na nią zakładamy grzebień. Tutaj jest numer R6, R5, jak widzę. I te numery odpowiadają. Jak sobie odwrócimy, mamy mniejszą agresję. Odwrócimy sobie tak, mamy większą. Niech będzie R6. I skręcamy. Patrzcie. Nie trzymamy za głowicę. To się dzieje samo. Jak już poczujemy, że obraca nam się czapka, to jest należycie skręcone. W ten sposób nie przekręcimy gwintu. I spójrzcie, mamy założoną pod czapką, mamy założoną żyletkę. I tutaj ten element, który jest czapka i grzebień, w środku żyletka, to nam warunkuje właśnie prawidłowe, spokojne, dokładne golenie. Chciałbym Wam pokazać, specjalnie zabezpieczone plastikiem, żeby sobie nie zrobić krzywdy tym. Spójrzcie, mamy 4 ostrza, mamy 1 ostrze, mamy takie kanaliki do wypłukiwania, tu mamy takie coś. I spójrzcie, jak to się ma z odprowadzeniem piany ze ściętym zarostem. Geometria jest zasadniczo różna, ponieważ tutaj mamy symetrię. Jedna strona, druga strona jest taka sama, a tutaj mamy takie coś. Przykładamy i ciągniemy na dół. Tutaj głowica ustala nam sama kąt. Tak to wygląda. Jeden nożyk podnosi włos, drugi podąża za nim i ten włos jest coraz bardziej podnoszony i ścinany pod dużym kątem. W tym pod dużym kątem
I potem ten włos, jak wyrasta spod skóry, może nam się zaginać, może powodować wrastanie włosów pod skórę. Tutaj tego nie ma, ponieważ tutaj jest tylko jedno ostrze, odcina włos i to nie w takim stopniu, tylko właśnie czapka i grzebień warunkuje, że włos jest odcięty pod mniejszym kątem i wtedy jest mniejsze ryzyko tego, że włos nie będzie nam odrastał w sposób, nie będzie się zawijał pod skórę przy odrastaniu. Takie proste narzędzie. Czapka, grzebień, uchwyt, rączka. Tam mamy jeszcze, widzieliście, dodatkowe płytki, które możecie sobie eksperymentować. Płytki, które warunkują ekspozycję ostrza. Tutaj jest chyba największe R6, największa ekspozycja ostrza, ale gwarantuję Wam, że to jest bezpieczne, skuteczne, przyjemne golenie. Tak wygląda maszynka na żyletki i zaraz zobaczycie, jak prosto można się ogolić. Mydeł. Dlaczego ja tak mówię? Ja dlatego mówię tak, żeby Was zachęcić do tradycyjnego golenia, bo jest biegunowo odmienne, biegunowo fajniejsze niż golenie takim plastikiem. Jest ekologiczne, ponieważ taka maszynka, jak już wspomniałem, wystarczy Wam na wiele lat. I tutaj tylko wymieniacie żyletki, które kosztują parę groszy. Możecie, producentów żyletek jest tak, producentów mydeł i jest tak, i wód po goleniu. To jest, śmiem twierdzić, że jest o wiele więcej niż tych producentów pianek, które w takim stopniu nie zwiększą Wam zarostu jak mydło dobre czy krem. Mydło ma postać tak, są twarde mydła, miękkie są mydła, ale zapachy, właśnie dlatego to tradycyjne golenie jest takie fajne. O zapachu powiem Wam później, jak będę wyrabiał pianę. Wkładam na bok. Mydło, jak widzieliście, tam już ubyło, a mydło jest teraz tu, w tej miseczce. Wy możecie użyć, nie musicie takiej bajeranckiej miseczki sobie używać. Możecie użyć szerszy kubek, miskę jaką tam, taka, żeby była, żebyście mogli złapać w rękę. I w tym wyrabiamy pianę. O, poleciało mi kawałek mydła na lustro. Potrzebny Wam będzie także pędzelek. To jest pędzel Simpson Commodore, włosie borsuka. Możecie sobie kupić jaki chcecie pędzli. Jest wybór równie wielki jak maszynek do golenia. Wlewamy odrobinę wody, zwilżamy pędzel i kręcimy w tej misce, żeby wytworzyć pianę. Proszę, piana tworzy się w ten sposób. Kręcimy ruchami takimi okrężnymi, bądź tak. Staramy się nie dociskać mocno knota, żeby nie połamać włosów. Przed użyciem pędzelek trzeba zmoczyć, powinien być dobrze zmoczony. No i wytwarzamy, raczej używamy końcówki włosów, żeby one się tak, żeby się mocno nie zaginały. Zapewniam Was, że po dojściu do wprawy cały ten proces nie będzie trwał dłużej niż golenie przy użyciu plastikowego nożyka, a będzie naprawdę biegunowo bardziej przyjemne takie golenie jest od golenia przy użyciu pompowanych ciśnieniowo kremów, bądź pianek, bądź żeli. Proszę, w trakcie kręcenia tego mydła ubywamy, wbijamy je w węzeł. Tak Wam pokażę, żebyście widzieli. Proszę. I tą pianę przenosimy do pędzla. Ogromny wybór mydeł. To jest akurat mydło, które ja używam, to jest mydło Ariana Evans Matcha Tea i pachnie cyprysem, to pachnie ziemiście. Czuć tutaj cytrusy. W takich mydłach, kochany młody człowieku, który mógłbyś się golić tradycyjnie, jak Ci zaraz pokażę. W takich mydłach jest ogromny wybór, ogromna dostępność, ogromny, jakby Wam to powiedzieć, jakby Ci to powiedzieć. Po prostu jest bardzo duży wybór zapachów, bardzo duży wybór producentów. Możesz sobie wybierać, przebierać jak chcesz. I takie mydło, które Wam tu pokazałem, to jest 4 uncje. Ja Wam pokazałem to mydło, czy nie pokazałem? Matcha Tea. To jest
4 uncje mydła Ariana Evans, baza Ultima, i taka ilość mydła wystarczy Wam na dosłownie pół roku, jak nie więcej. Zależy od tego, ile będziecie używać do tego, żeby spienić. O, jak już macie taką pianę, która się już w miarę ciągnie, to możecie przenieść sobie ją już na twarz. Ja tutaj jeszcze troszkę dorobię. Zazwyczaj ja mam bardzo twardy zarost i muszę tego, nie wystarczy sama piana, musi być też mydło, bo niektórzy uważają, że piana już wystarczy, sama piana wystarczy do tego, żeby zwiększyć zarost. Niekoniecznie, nie zgadzam się z tym, ponieważ to mydło zwiększa nam zarost, a nie piana. Dlatego taka ilość, na przykład 1/3 łyżeczki od herbaty, w zupełności wystarczy do tego, żeby zwiększyć zarost. Ja mam bardzo twardy, ale Ty, młody człowieku, możesz tego mydła użyć mniej, póki jeszcze zarost masz miękki. Pędzlujemy twarz, spójrzcie. Nie dociskamy pędzla tak, żeby go nie złamać włosia. Nie dociskamy. Raczej to są końcówki. Malowanie. Takie coś. Przepiękny zapach. Producenci mydeł starają się, żeby sprzedawać swoje produkty, więc powstają nowe bazy. Wciąż nowe bazy powstają. To znaczy takie wyjściowe do produkcji mydła. Zapachowo to jest, kochani, niektórzy Zingari, Los Jabones de Hosera, Ariana Evans. Tych producentów można by było wymieniać. Starają się, żeby sprzedawać swoje mydła, wzbogacają swoje bazy zapachowo i też pod względem składu. Tak wygląda prawidłowo zrobiona piana. Musi się błyszczeć, być dobrze nawodniona, nawilżona. Po to, żeby ten zarost nam zwiększyła. Przed goleniem warto zarost zmoszyć. Ja tego nie zrobiłem, bo jestem pod wrażeniem. Ponieważ chcę jak najlepiej pokazać Ci, młody chłopaku, jak można podejść do tradycyjnego golenia z przyjemnością. Jak zasadniczo różni się tradycyjne golenie właśnie od takiego pospiesznego golenia plastikowym narzędziem, które potem ląduje w śmietniku i tak bez końca. Tak wygląda napędzlowana twarz. Ta piana zwiększa nam fajnie zarost. Sięgamy po maszynkę. Spójrzcie, żeby złapać kąt, żeby ogolić się maszynką, nie trzeba mieć żadnej wiedzy technicznej ani, filozoficznej. Chwytamy sobie, tutaj jest akurat krótka rączka. Ja posłużę się, pokażę Wam swoją technikę. Wygląda to tak. Chwytam sobie pod czapką 2 palcami, a ten palec, ostatni, najmniejszy, koryguje mi w ten sposób, że bezpiecznie trzymam, nawet gdybym zmoczył ręce. Spójrzcie. Mam mokre palce. Na ostatnim palcu trzyma mi się pewnie maszynka, a tutaj mam kontrolę tym palcem, bądź tym i tym, kontrolę pod głowicą. I teraz tak, są różne techniki. Ja nie stosuję tej techniki, że trzymam na końcu bądź w połowie i przesuwam maszynką, ponieważ ręka jest wtedy daleko, jest mniejsza kontrola nad prowadzeniem maszynki. Ja się golę w ten sposób od zawsze, od kiedy nauczyłem się golić. Ręka pod czapką, tak mi ojciec pokazywał i tego się trzymam. Palec można trzymać, można nie trzymać, ale najważniejsze jest, żeby tu były palce. I przykładamy głowicę do skóry i spójrzcie.
Tak wygląda tradycyjne golenie. Mamy pianę. No to akurat leci. Obracamy sobie. Widzicie? Taki długi zarost, a gdybym użył i spłukujemy. Spłukujemy w ten sposób. Obracamy maszynkę na dół i pod strumień wody kierujemy w te rynienki, w których zgromadziła się piana. Widzicie? Widzisz, młody chłopaku? Tak wygląda tradycyjne golenie. Dlaczego dwa palce blisko głowicy? Dlatego, że głowicą reguluję sobie w ten sposób ustawienie odpowiedniego kąta względem skóry, a gdybym trzymał dalej, no to już dla mnie kontrola nad maszynką już jest gorsza. Tutaj blisko to tylko pracuje, można powiedzieć, nawet nie nadgarstek, tylko palce. I tak możemy złapać odpowiedni balans, żeby zaczepić zarost. Spójrzcie. Nie dociskamy, nie wolno dociskać. Tutaj waga maszynki. Widzicie, ja tylko przesuwam, mam bardzo twardy zarost, a to mydło, które użyłem tutaj, zmiękczyło mi w takim stopniu, że maszynka jedzie. Widzicie? Cała filozofia. Zero dociskania, tylko przesuwamy po skórze. Maszynkę wieloostrzową. Gdzie ona jest? Tu jest. Muszę docisnąć. Zarost zostaje, a maszynka zostaje te wiele, na długim zarostem te wiele przestrzeni między nożykami zostaje zapchana i wkrótce po kilkudziesięciu takich ruchach jest zapchana i jest. Nie już pomijając, że jakość do golenia jest znacznie gorsza niż w stosunku do maszynki na żyletki. Spójrzcie, jak wystaje tutaj żyletka. Widzicie? To jest najbardziej w cudzysłowiu agresywne ustawienie maszynki, bo to jest płytka właśnie R6. I czy dzieje mi się jakaś krzywda? Nic mi się nie dzieje, a skuteczność do golenia już długi zarost został ścięty w 90%. I druga strona, spójrzcie, palec pod głowicą. Nic się złego nie dzieje. Obracam. I już. Częstym błędem początkujących, i na co uczulam, jest właśnie dociskanie maszynki na żyletki, dociskanie do skóry. Nie rób tego, tylko przesuwaj po skórze. Zobacz, przyciskasz, łapiesz sobie sam, to maszynka ci sama złapie kąt palcami tym i tym, ewentualnie kontrolujesz tylko pochylenie i to wszystko. Cała filozofia. Tu nie ma ruchomej głowicy, to jest głowica nieruchoma. Proszę. Tak to wygląda. Spłukujemy, odwracając grzebień na dół. Kąt, jaki potrzeba, jakby to Wam pokazać. Kąt potrzebny to jest mniej więcej takie 30 stopni. Nie tak, ani nie tak, bo nic nam to nie da. Po prostu, kiedy jedziesz z czapki, zaczynasz na czapce i słyszysz, jak Ci zaczepia żyletka. I tak jedziesz. I to cała filozofia jest. I tyle. Ja uczyłem się golić. Przed wojskiem goliłem się lizametem. Takie były aluminiowe maszynki dawno temu. Może Ciebie nie było jeszcze na świecie. To zaczynałem golenie od tych maszynek. A potem przeszedłem na maszynkę Müller R41. Krwawą, jadowitą żmiję. I nią goliłem się
2-3 lata. Potem już przeszedłem na brzytwy. Ale w każdym razie chcę Ci pokazać, młody człowieku, że warto się golić w ten sposób, jaki Ci pokazuję, bo oszczędza środowisko. Takie golenie jest biegunowo bardziej przyjemne od golenia się plastikową maszynką przy użyciu żelu. Nic nie da Ci takiego zmiękczenia jak taka dobra piana. Proszę, drugie przejście. Ja zazwyczaj golę się na 3 przejścia. Pokażę Ci, i to jest właśnie dobra piana. Tak wygląda dobra piana, błyszcząca. Ta woda zawarta w pianie też zmiękcza dodatkowo zarost. Pędzlujesz sobie w ten sposób, zobacz. Wybór pędzli, nie musisz kupować pędzla za 300, czy 4, czy 5, bo są takie, są i za 1000 zł. Możesz sobie kupić pędzel za 100, za 50 zł. Równie dobrze zrobisz nim pianę. Przejście pod włos. Cały czas taka sama technika. Pójrz. Krótkie ruchy, żadnego dociskania. Obracam głowicę. Podkreślam, że to jest najbardziej agresywna strona, najbardziej agresywna płytka. Agresywna. Producent mówi o tym, że po prostu im jest większa liczba użyta w tej płytce, tym dłuższy zarost może zgolić. L1 to już jest do bardzo krótkiego zarostu. Zobacz, przyjacielu. Widzisz? Proszę. Krótkie ruchy, tam i z powrotem. Jedzie na czapce, widzisz? Spójrz. Jedzie maszynka na tym, podobnie jak przy goleniu brzytwą, jedzie na czapce. Tam i z powrotem. Żadna krzywda mi się nie dzieje. Odwracasz. Widzisz? Masz kontrolę. Najpierw przesuwasz palcem, a wiesz, że za nim jest głowica. Wiesz? Dodatkowa jeszcze jest ochrona. Palec, głowica. To jest jakby dodatkowa jeszcze dystans między maszynką a Twoją skórą. Proszę. Nie szkodzi, że się trochę umarzysz. Ja nie spłukuję maszynki w wodzie, która zalega w umywalce. Zawsze spłukuję maszynkę czystą wodą. Dlaczego? Dlatego, widzisz? Tutaj nic się nie umarze mi. I zawsze będzie łatwiej maszynkę doczyścić później po goleniu. Proszę. Czekaj, jakby Ci to pokazać. Może tak, żebyś widział. Widzisz, najpierw jedzie palec. Masz kontrolę nad tym, co się będzie działo później z głowicą. Ślizga się najpierw po palcu, a potem trafia na głowicę. Masz dużą kontrolę nad tym, co się dzieje. Już. Tak to wygląda. Krótkie ruchy. Możesz sobie lekko naciągnąć skórę. I pamiętaj, żadnego dociskania. Wtedy nie ma możliwości, żeby coś Ci się stało. Żebyś się przegolił. Tutaj spójrz, jaka jest duża ekspozycja żyletki i nie dzieje mi się żadna krzywda, więc te legendy o jakiejś agresji po prostu należy włożyć między bajki czy opowieści tego typu. Tak wygląda. Celowo założyłem płytkę numer 6, żeby Ci pokazać, że nie ma się czego bać. To jest najbardziej agresywna płytka w tej maszynce. Idziesz leciutko, delikatnie. Nic się złego nie dzieje.
Proszę. Drugie przejście. Nigdy za pierwszym przejściem bądź drugim nie dogolisz się super, mega, ekstra, hiper. To zawsze jakieś tam włosy zostaną. Trzecie przejście to już jest moim zdaniem wygłaskanie już tego zarostu na tip-top. Spójrz. Dałem sporo mydła. Dałem 1/3 łyżeczki mydła. Jeszcze tyle zostało, więc to mydło mogę zostawić w misce, ono wyschnie i mogę użyć do kolejnego golenia bez żadnego problemu. Popatrz. Szerzej nad tym mydłem pochylę się może przy goleniu kamisorii. Ja się golę jeszcze brzytwami zachodnimi, otwartym ostrzem. Golę się brzytwami azjatyckimi i japońskimi, które mają nazwę kamisori. To już są narzędzia tak ostre, że to już dla mnie to jest top of the top. A jak zaczynasz od maszynki, to właśnie tak mniej więcej wygląda technika. Palec pod czapką, pod grzebieniem, to jest grzebień. I przy goleniu właśnie takim tutaj najpierw jedzie grzebień, w pewnym stopniu ugina skórę, zanim idzie żyletka, a czapka tą skórę z drugiej strony jakby dociska i czapka i grzebień ustawiają odpowiednio tą powierzchnię skóry, żeby żyletka mogła ściąć skutecznie włosy. Ostatnie przejście, spójrz. Możesz zaczynać od krótkich ruchów, delikatnie, zobacz. Żadnego dociskania, nic. Widzisz, ja tylko przesuwam. Tutaj już jest całkowicie gładko. Możesz sobie naciągnąć skrzydełko nosa, żeby sięgnąć tutaj blisko. Pierwsze razy nie musisz się dokładnie dogolić, tak na lustro, na szybę. Mówiąc w języku golących się tradycyjnie, czy na szkło. Możesz dogolić się na 90% i to będzie też dobrze. Drugiego dnia, kiedy zarost odskoczy, możesz się golić dalej. Spójrz, nie przegoli się w ten sposób. Widzisz? Wszystko na temat. Ruch maszynki na twarzy kończymy tak, że nie kończymy na skórze, tylko raczej lekko unieść trzeba. Lekko unosimy, żeby koniec tego ruchu był tak, żeby żyletka była uniesiona. Nie kończymy tak, raczej delikatnie w ten sposób. Widzisz? Tak. I wtedy nic Ci się złego na 300%, że Ci się nie stanie. Kontrola, palec pod grzebieniem. O, tu będzie widać to dobrze. Widzisz? A ruch pod włos, no to już jest palec wtedy na skórze i pierwszy idzie palec, potem idzie czapka. W ten sposób. A tu odwrotnie. Dziewczyny zwracają uwagę na to, żebyś był ogolony, przyjacielu, który mnie teraz oglądasz, więc spróbuj. Nie podejdzie Ci maszynka, żadnej napinki. Oddasz tacie, oddasz dziadkowi, wujkowi. Z pewnością, że chwycą. Ja Ci to gwarantuję. A może jest szansa, że sobie zachowasz, że zatrzymasz sobie maszynkę i będziesz używał potem przekażesz swojemu synowi. Proszę. Zaczynamy ruch od czapki. Łapiemy, kiedy chwyta. Ja już tu nie mam co golić, bo zostało zgolone. Od czapki. I maszynka sama, żyletka sama złapie. Kiedy już poczujesz zgrzyt,
rozcinanego zarostu, wtedy wiesz, że to jest właściwy kąt. I tutaj nie trzeba nic przeliczać, po prostu sam czujesz, kiedy łapiesz, przechylasz i ciągniesz i czujesz, kiedy łapie ci zarost. I to wszystko. Jak się będziesz uczył maszynką, na pewno szybko ci to nie pójdzie, jestem o tym przekonany. Może ci podsychać piana, to zadbaj o to, jak ci podesnie na twarzy, żeby nałożyć kolejną porcję, żeby był dobry poślizg. Widzisz? Maszynka tylko sunie, jakby ślizgając się po powierzchni tej piany. Krótkie, zdecydowane ruchy. I tak to wygląda. Tradycyjne golenie maszynką na żyletki, a nie wynalazkiem współczesnej technologii, który zaśmieca nasze śmietniki, planetę milionami sztuk wyrzuconych na wysypisko. Zobacz, jaki jest balans. Nie trzymasz na sztywno. Maszynka, tutaj trzymasz ją sobie. Balans jest tutaj mniej więcej na środku, w tym miejscu. Akurat tej maszynki. Tutaj czuję, że jest tu taka waga i tu jest taka sama waga. I ten balans nie trzymasz na sztywno, tylko pozwala, żeby maszynka w pewnym stopniu sama układała się na skórze. Zobacz. I już. Cała filozofia golenia maszynką na żyletki. Po zabiegu golenia spłukujesz, lekko rozkręcasz, żeby nie była cały czas napięta. Ja po goleniu zawsze żyletkę wyrzucam, ponieważ ja używam do golenia żyletkę tylko raz. To są groszowe sprawy. Wkręcam, opłukuję i lekko wstrząsnę, odkładam do wyschnięcia. Można co jakiś czas sobie tą maszynkę przeczyścić, ale ja nie jestem fanatykiem, ja raz w tygodniu może czyszczę maszynkę. Żyletka. Gdzie tu jest papierek? Wkładasz do papierka. Zobacz, z powrotem. Składasz w pół, łamiesz. Składasz w pół, łamiesz. I wrzucasz do oznakowanego pudełeczko metalowe z oznakowaniem, uwaga, ostre rzeczy, coś w tym stylu. Wrzucasz, a potem do skupu, do metalowych rzeczy opisane, co to jest. Tak wygląda zużyta żyletka bezpiecznie, nic się tobie nie stanie, jak ją będziesz sobie obracał w palcach. I do golenia, akurat ja, są tacy, którzy używają żyletki kilka razy, kilkanaście, kilkadziesiąt. Ja używam raz. Po goleniu osuszamy twarz i używamy fajnej wody. Gdybyśmy się zacięli, może się zdarzyć. Gdzie ja mam ten aun? Możemy użyć aunu. To jest taki minerał, aun potasowy. Wilżamy pod strumieniem wody, przecieramy to miejsce, które zostało gdzieś tam zacięte. Albo możemy posmarować całą twarz, żeby ściągnąć skórę. Ja tak nie robię. Ja tylko w przypadku zacięcia używam sobie, no właśnie, aunu. Możesz użyć mydła, które ci zostało, niedużą ilość, może trochę więcej. Mydło to jest bogactwo składników. Możesz użyć
jako balsam po goleniu, przedłużysz zapach, to spójrz. To działa jak balsam. Przedłużysz zapach mydełka na skórze. Zapewniam Cię, nic złego Ci się nie stanie. Mydło się stworzy taką warstwę nawilżającą na skórze. Mydło nie może szkodzić skórze. Może tylko ją pielęgnować, zmniejszać zarost. Skóra jest mięciuteńka. Ja mam swoje lata, mam już ponad pół wieku. W tym roku niedługo skończę 55 lat. I jestem w stanie dogolić się do takiego stopnia. Ale nie golę się czymś takim. Nie. Takim czymś się nie golę. Kupiłem to, żeby Wam pokazać różnicę między tradycyjnym goleniem, a to jest tradycyjne golenie. Młody chłopaku, spróbuj, chociaż spróbuj. Nie podpasuje Ci, oddasz wujkowi, tacie, dziadkowi, koledze starszemu. Albo może Twojemu rówieśnikowi, który będzie chciał spróbować. Zobacz, fajna rzecz. Po goleniu będzie woda po goleniu, która wygląda tak, z tej samej serii Ariana and Evans. Temu zapachowi, temu mydłu poświęcę osobny odcinek, bo kochani, forma takiego mleczka, przeważnie takie kosmetyki. Piękny zapach, cyprys. I już jest wchłonięte. Nie trzeba dużo, nie trzeba wcale dużo. Można użyć też i w taki sposób. Tak wygląda tradycyjne golenie. Młody człowieku, jeśli już tu raz wpadłeś, to proszę, odwiedzaj mnie częściej. Jak wspomniałem, golę się z otwartym ostrzem, golę się maszynkami na żyletki, trochę rzadziej, przeważnie głowę. Odwiedzaj mnie, bo chciałbym też, żebyś po prostu, żeby Cię zachęcić do tradycyjnego golenia we wszelkiej formie, wszelkiej postaci narzędzi golących, takich jak brzytwy, kamisorii. Trochę mam i z chęcią prezentuję. Dzięki społeczności tradycyjnego golenia mam możliwość tworzyć ten kanał. Także odwiedzajcie też moich przyjaciół. Zapraszam na kolejne filmy. Tymczasem do zobaczenia.